Cześć Wam. Witam serdecznie. Zobaczcie, jaki mamy dzionek już teraz, ale jest mroźny, jest nawrót zimy. Powiem Wam o modyfikacjach, jakie popełniłem w tej oto tu pięknej maszynie. Długo się nie odzywałem z tego względu. Czekajcie, wsiądę do środka, bo zimno. Sorry, że tak długo się nie odzywałem. Aż cały tydzień nic nie zamieszczałem, ale tak mnie choroba rozłożyła, że kurczę, no słyszycie, jeszcze do tej pory jakiś katar mam i cały czas chlipie. No nieważne. W każdym bądź razie, no nie mogłem nic nagrać, a z tym bardziej robić jakieś testy TSDZ-a 2 w wersji B. Ale zajmę się już tym tygodniu, obiecuję, chociaż jest zimno jak cholera, jakiś nawrót zimy dwudniowy jest, ma być nawet -2, ale jutro spróbuję wyskoczyć na rowerek, nagrać Wam teścik TSDZ-a 2 i takich parę informacji. Słuchajcie, właśnie dzisiaj pojawił się na moim drugim kanale ostatni film z przenosin z tego kanału tam. Także już od następnego odcinka będą pojawiać się całkowicie nowe materiały, a mam ich już dosyć sporo. To będzie tak, wiecie, chronologicznie wszystko pokazane. Będzie z montażem Webasto, będzie prezentacja też samochodu, bo na tamtym kanale nie było prezentacji tego samochodu, tylko był taki mały chyba shortcik, o ile pamiętam. No i takie tam tutaj różniaste rzeczy. Byłem też na Van Life'ie już tym samochodem. Mam 2 odcinki z Van Life'ów. Piękny Van Life z pięknym zwiedzaniem. No, na spontanie tak się udał, kurczę, że, a zwłaszcza ten ostatni, co miałem, właśnie byłem, że naprawdę już serdecznie Was zapraszam. Jak ktoś jest ciekawy takich moich wycieczek, wypraw, kanał Marcel w drodze. Link znajdziecie w opisie tego filmu. I co? No zacznijmy może dzisiaj. Jakie modyfikacje popełniłem już tutaj? Aha! Jeszcze tylko napomknę Wam, słuchajcie, że na tym kanale tutaj, Marcel Bike, będę zamieszczał o te 4 też materiały będą, jeżeli będą stricte tylko mechaniczne, czyli tam będzie jakieś tam wymianę półosi, jakieś no coś tam do roboty, nie? A materiały stricte vanlife'owe, czyli na przykład takie zakładanie oświetlenia, wymiana tapicerki, zakładanie firanek, zasłonek, no cokolwiek związane z vanlife'em będzie właśnie na tym kanale Marcel w drodze, ponieważ jest to kanał tematyczny o tym temacie vanlife'u właśnie i tam właśnie będą takie, nie inne materiały. A to Wam takie po prostu skróty będę wrzucał, co tam ewentualnie zrobiłem, a jak będziecie ciekawi, to przejdźcie na tamten kanał. Słuchajcie, pierwsze co zrobiłem, to oczywiście z troszeczkę nowoczesności wprowadziłem do starej konstrukcji, jak jest T4, a mianowicie no przełożyłem po prostu swoje multimedialne lusterko. Multimedialne, może nie multimedialne. Po prostu, czekajcie, ono się włączy. O, jest. Lustereczko, czyli z kamerą pod spodem, założyłem z tyłu kamerę, no bo są tutaj, jak widzicie, przyciemniane szyby i powiem Wam, no widać coś tam, ale z takim, kurde, czekajcie, ale z takim lusterkiem jest znacznie lepiej. No i poza tym też to oczywiście nagrywa na wszystkie strony, przód, tył, cały czas, nawet na postoju. No i tak właśnie to wygląda. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. No. Nie podam Wam teraz, jakie to jest lusterko. June chyba to się nazywa firmy. Kupiłem to z rok temu na AliExpress. Od Polaka, słuchajcie. Od Polaka na AliExpress chińską rzecz. No, takie cuda się też zdarzają. Dałem za to ponad 1000 zł, także niektórzy powiedzą, że to bardzo dużo. To jest z Androidem, ma różne tam funkcje, nawigację też można mieć tutaj w tym. No wszystko jest generalnie. Kwestia gustu, czy ktoś lubi takie rzeczy, czy nie. Ja bardzo lubię, jak wiecie, ja jestem gadżeciarz i ja bardzo lubię takie rzeczy. Następną rzecz, jaką zrobiłem, to oczywiście zamontowałem Webasto. Już Wam pokażę gdzie. Tylko Wam pokażę. Tutaj miałem takie wolne, słuchajcie, przyciski i tu ten przycisk włącza mi zasilenie na Webasto. Po prostu wykorzystałem to. Webasto, słuchajcie, znajduje się tu. O, tu jeszcze widzicie z wycieczki. Poczekajcie. Zamknę drzwi, bo zimno jak cholera. Zapalę lampeczkę. Słuchajcie, Webasto jest tutaj zamontowane w tej oto miejscu. Powiecie, że kopnę zaraz i się połamie, nie? Nic bardziej mylnego, tam kabelki widzicie sterczą też z boku. Na to będzie konstruowana obudowa, po prostu taka, żeby nogami to tylko nie zgnieść.
Słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza, że jest w tym miejscu, bo pomyślicie, że jak kogoś będę woził, to będzie przeszkadzać. Ja wożę tylko dzieci generalnie, także to nie przeszkadza w niczym. Sterowanie mam tutaj. Tak sobie na słupku założyłem. No, wszystko ładnie śmiga. Czekajcie, zgaszę światełko. Wszystko ładnie tutaj śmiga. Już grzałem się, także wszystko elegancko działa. Teraz może odpowiem, dlaczego w tym miejscu. To jest akurat pytanie, zadał takie Artur z kanału Bikerator. Pozdrawiam Cię serdecznie, Artur. Dlaczego akurat w tym miejscu, a nie na przykład tam, gdzie Ty chcesz założyć pod siedzeniem przednim pasażera tutaj? No można założyć tam. Akurat u mnie, no może by było miejsce, tylko jest problem tego typu, że tam jest pod spodem zbiornik paliwa, a trzeba wyprowadzić rurę spalinową. Można to zrobić, można zrobić jakieś osłony, wyprowadzić, ale dlaczego ja zamieściłem tutaj? Ponieważ taki model sprawdził mi się w trafiku. Ja generalnie, pierwsza przyczyna. Pierwsza, mniej może taka znacząca do obejścia, to jest serwis Webasto. Jak wiadomo, jest to chińskie Webasto. Nasłuchałem się, że jest bardzo awaryjne, chociaż ja przez 2 sezony w trafiku, słuchajcie, nie wymieniałem kompletnie nic w tym Webasto, nawet je rozkręcałem na którymś odcinku. Jak sprawdzałem, czy się zabrudziło, to nawet nie było brudne. Właśnie słuchając tego typu tekstów różnych ludzi, że się psuje, że jest awaryjne, nakupowałem sobie różnych części i płytkę całą sterującą, nowy wyświetlacz mam i świece, klucze. No generalnie mam Webasto w częściach drugie w schowku na tak zwane takie w razie W. Nigdy się nie przydało, ale lepiej dmuchać na zimne. Dlatego w momencie serwisacji, może tak powiem, to po prostu odkręcam sobie tam, jest bardzo proste w serwisie. No, to możecie zobaczyć na moim kanale Marcel w drodze, właśnie tam wszystko pokazuję. Jest bardzo łatwy dostęp do serwisowania. Tam pod siedzeniem byłby już problem, ponieważ byłoby to pod siedzeniem i generalnie w zależności jak głęboko to bym osadził, a raczej chciałbym głębiej, żeby nogami tego po prostu piętami nie rozwalić tego Webasta, bo to jest obudowa taka, wiesz, z tworzywa sztucznego. Trzeba by po prostu odkręcać siedzenie przy serwisacji. A tak w nocy, słuchajcie, jak ja sobie śpię, na przykład w zimie będę spał, coś nawali, przestanie działać, moment, otwieram, wszystko mam na wierzchu, bo tu generalnie odkręca się jedną nakrętkę, wszystko jest na wierzchu i wymieniam wadliwą rzecz, co jest bardzo banalnie proste i śpię dalej, grzeję się. A tak nie chciałoby mi się i siedziałbym pod kołdrą zimno do rana, aż rano pewnie bym wykręcił fotel. No i to jest więcej roboty, nie? To jest takie, mówię, mały powód, dlaczego akurat w tym miejscu. Drugi powód, słuchajcie, to jest taki, że ja siedzę tutaj generalnie, a nie? W tej przestrzeni tutaj sobie siedzę, a Webasto jest zamontowane w ten sposób, że wciąga od przodu samochodu i wydmuchuje tam do tyłu, czyli pod nogami, o tutaj, gdzie sobie przesiaduję. Mam tutaj, jak widzicie, do tableta mocowanie, tu sobie krzesełko rozkładam, siedzę i po prostu generalnie operuję tam z tyłu. Dlatego wierzcie mi, Webasto jakby było z przodu, to tam z tyłu nie byłoby takiego komfortu jak piecyk zamontowany tutaj i mam nadmuch od razu na tył. Momentalnie robi się przyjemnie, komfortowo i można sobie siedzieć bez najmniejszego problemu. W nocy jest tak samo ciepło. Już testowałem. Powiem Wam cieplutko, jak cholera. No prawie na minimum, ale bo tutaj generalnie mam taką szparę w drzwiach, wiecie. Niby wszystko jest spasowane dobrze, ale ta uszczelka jakaś taka dziwna jest, że jest dość mocna szpara, także nawet palca tam, no teraz nie widać akurat, palca tam można włożyć, ale nic nie jest krzywe, nic z tych rzeczy. Po prostu jakaś uszczelka jest albo zgnieciona już, albo coś, będę musiał po prostu coś tam dorobić. Następne plany, jakie mam, tutaj słuchajcie, odnośnie tego samochodu, ale to już mówię, to już będzie wszystko na kanale Marcel w drodze, tam vanlife'owym. Cały sufit, boczki, wszystko sobie wykleję taką, to się nazywa, to jest filtr samoprzylepny. Kurczę, zarąbiście mi się to podoba. Kto nie wie, niech sobie zobaczy wyklejanie filcem samochodu. Tak zajebiście to wygląda. Normalnie, że się zakochałem w tym. O, tam sobie jeszcze zamontowałem, zobaczcie, taki oczywiście czujnik czadu, dymu i oczywiście gaśnica. To nie jest gaśnica, tylko to jest gaz do obrony. No wiecie, różnie bywa, w różnych miejscach się jest pod ręką, w razie czego można się czym bronić. Chociaż mam nadzieję, że nigdy tego nie użyję.
No, taka sprawa. Także no, chciałem Wam to powiedzieć, co sobie porobiłem w samochodzie. Także trochę elektroniki mam. Czeka mnie teraz jeszcze centralny zamek. Muszę sobie zamontować centralny zamek. Nie wiem, kiedy to zrobię. Teraz będę musiał się zająć właśnie bardziej tym kanałem Marcel Bike i tutaj teraz ponagrywać fajne o rowerach, bo też jestem sam ciekaw tego silnika TSDZ 2 w wersji B, jak to się zachowa. No i co? No i tyle. No i tyle ewentualnie z nowości. Wróciłem po chorobie. Naprawdę, wierzcie mi, tydzień leżałem prawie no nieprzytomny to może przesada, ale naprawdę źle się czułem. No, nic mi się kurczę nie chciało. O, mój sąsiad przyjechał akurat. Także tyle. No tyle chciałem pokazać Wam się, że żyję, że funkcjonuję i będę dalej funkcjonował. Trzymajcie się i do następnego.